Widzimy się w historycznym miejscu, w dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a widzimy się, aby porozmawiać na temat fonogestów. Dlaczego akurat tutaj? Ponieważ jesteśmy w polskiej kolebce fonogestów. Będziemy rozmawiali z panią doktor Renatą Kołodziejczyk. Pani doktor jest adiunktem w Katedrze Pedagogiki Specjalnej KUL-u. Jest polonistką i surdologopedką. Nie wiem, co to znaczy. Proszę nam przybliżyć, pani doktor, kim jest surdologopeda? Surdologopeda to terapeuta mowy dzieci z uszkodzonym słuchem. Jestem logopedą, a w logopedii mamy kilka specjalności. Między innymi właśnie surdologopeda to osoba, która pracuje z dziećmi z uszkodzonym słuchem i dba o to, żeby uczyły się mówić i mówiły jak najpiękniej w języku ojczystym. Jest pani również wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów. Tak. I właśnie o fonogestach dzisiaj będziemy rozmawiali. Proszę mi powiedzieć, dla kogo w ogóle są te fonogesty? Fonogesty zostały stworzone dla osób z uszkodzonym słuchem, ale warto tutaj doprecyzować, czy dla wszystkich osób z uszkodzonym słuchem. Jest wiele metod wychowania słuchowo-językowego i jednak my możemy z tych metod korzystać w swobodny sposób. Dzieci, które mają niewielkie niedosłuchy, bardzo dobrze sobie radzą przy współczesnej aparaturze protetycznej, dzięki implantom ślimakowym, aparatom słuchowym, z wychowaniem słuchowo-językowym, tak jak dzieci słyszące. Aparaty słuchowe wzmacniają na tyle słuch, że sobie świetnie z tym radzą. Natomiast jest grupa dzieci, które mają głębsze niedosłuchy i nawet świetnie dopasowane aparaty słuchowe, implanty ślimakowe nie dają doskonałego, precyzyjnego słyszenia. Owszem, te dzieci słyszą, ale niedoskonale. A żeby uczyć się mowy, trzeba słyszeć, rozumieć mowę doskonale. Każdy element słowa, zdania jest szalenie ważny. I fonogesty są po to, żeby pomóc dzieciom lepiej rozumieć mowę, żeby mogły słuchać i patrząc na usta rozpoznawać słowa, rozumieć je i przez to się uczyć. A ponieważ na ustach niektóre słowa wyglądają identycznie, dlatego fonogesty to takie drobne wskazówki jednej ręki przy twarzy, które w połączeniu z układem ust dają nam precyzyjny komunikat, jakie głoski wymawiamy, a z głosek tworzą się słowa i zdania. Pięknie, ale to w takim razie kiedy możemy zacząć uczyć dzieci fonogestów? I pytanie, czy tylko dzieci uczymy fonogestów? Jak wygląda ta sytuacja? Można byłoby pomyśleć, że fonogestów uczymy, a ja powiem inaczej. Z fonogestami wychowujemy, a więc możemy zacząć już z niemowlęciem, bo my nie musimy uczyć tego dziecka mówienia z fonogestami. Oczywiście w naturalny sposób dzieci zaczną mówić z fonogestami, ale to my, jako wychowawcy, ci, którzy chcemy przekazać dziecku ten dorobek nasz, czyli piękny język ojczysty, mamy mówić do dziecka z fonogestami. A kiedy zaczynamy do dziecka mówić, żeby zaczęło się uczyć? Od kiedy się urodzi, od kiedy przychodzi na świat. A więc już w tym momencie my możemy, wiedząc, że dziecko jest z głębokim uszkodzeniem słuchu i że będzie miało trudniejszą drogę do poznania języka, możemy przygotować rodziców i całe środowisko rodzinne do tego, żeby mówiło z fonogestami przez pierwsze lata życia, żeby w tym okresie, kiedy kształtuje się mowa dziecka, żeby ono miało ten precyzyjny przekaz o języku, o mowie. Czyli bardzo, bardzo interesujące dla mnie jest właśnie podejście, że nie uczymy, tylko wychowujemy, ale wiem, że jest pani również instruktorem metody fonogestów, więc w tym momencie pracuje pani z osobami dorosłymi, czyli z kim głównie? Tak. Tak jak powiedziałam, żeby wychowywać kogoś, to najpierw trzeba przygotować tych, którzy będą wychowywać. A wychowują przede wszystkim rodzice, więc bardzo jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami dzieci z uszkodzonym słuchem. Zapraszamy ich na kursy pierwszego stopnia, które przygotowują do użytkowania metody fonogestów.
Przygotowujemy również nauczycieli przedszkoli, nauczycieli w szkołach podstawowych i na różnych stopniach edukacji. Przygotowujemy nauczycieli wspomagających, a więc pedagogów specjalnych, tych, którzy w różnych instytucjach mogą wspierać wychowanie i edukację dziecka z uszkodzonym słuchem. I wtedy będą oni poszerzać to środowisko fonogestowe. Dlaczego mówię o środowisku fonogestowym? No może właśnie, może bo to odpowiem jest... na to pytanie, bo to takie trochę enigmatyczne pojęcie. To tak jak wspólnota językowa. Nie nauczymy się języka, kiedy nie będziemy przebywać w tej wspólnocie, prawda? Więc jeżeli ucząc się mowy ojczystej potrzebujemy środowiska rodzinnego, a później szerszego, lokalnego społeczeństwa, żeby ten język poznać, to jeśli dla dziecka z głęboko uszkodzonym słuchem tą korzyścią są te dodatkowe fonogesty, no to my chcemy, żeby jak najwięcej osób wokół tego dziecka w ten sposób mówiło. A więc zachęcamy na przykład w domu, żeby rodzice nie tylko do dziecka mówili z fonogestami, ale żeby między sobą też rozmawiali z fonogestami, bo przecież wiele dzieci uczy się mowy słuchając rozmów rodziców, rozmów rodzeństwa. Dokładnie. Fajnie jeszcze jakby babcia i dziadek się włączyli, sąsiedzi, ale to są już takie szerokie marzenia. Proszę mi powiedzieć, jak z grupą rówieśniczą? Czy to też ma wpływ? Czy tworzenie właśnie tego środowiska w środowiskach rówieśniczych? Jak z tym pracujecie? To jest fantastyczne, jeśli uda się pozyskać i zachęcić rówieśników. I mówię tutaj w dwóch jakby takich aspektach. Rówieśników w domu, czyli rodzeństwo, ponieważ dzieci się najczęściej bawią ze sobą. I to jest bardzo ważne, żeby one między sobą tworzyły właśnie taką wspólnotę komunikacyjną, żeby bez przeszkód się ze sobą komunikowały. I możemy przytaczać wiele przykładów fantastycznych rodzin, gdzie właśnie starsze i młodsze rodzeństwo nauczyło się mówić z fonogestami i nagle te dzieci mają taką swobodę w rozmowach. I podobnie jest w szkole, w przedszkolu. Dzieci już takie 5-6-letnie są w stanie zrozumieć zasady mówienia z fonogestami i nauczyć się tego. Ja mam takie doświadczenie, że moje własne dzieci, kiedy były w takim wieku właśnie przedszkolno-wczesnoszkolnym, zafascynowały się fonogestami i zechciały wziąć udział w kursie razem ze studentami. I poszło im to świetnie i naprawdę było to dla nich frajdą. Robiliśmy też takie eksperymenty i projekty, wysyłając naszych studentów, którzy już znają fonogesty, do zerówek w naszych szkołach lubelskich i dzieci słyszące uczyły się fonogestów jako taka atrakcja, jako coś takiego przyjemnego, bo tego uczy się dosyć szybko, a więc dzieci się tego uczyły jako tajny szyfr, że mogą ze sobą porozmawiać bez głosu i ktoś inny ich nie zrozumie. Także to w takiej formie zabawowej, żeby ich zachęcić do nauki, ale w sytuacji, kiedy w tym środowisku znajdzie się dziecko z uszkodzonym słuchem, to jest nieoceniona korzyść. Oczywiście. Ponieważ jest po pierwsze swoboda komunikacji, a po drugie te dzieci słyszące rozumieją, na czym polega istota wsparcia. Nie dziwią się, co takiego dziwnego robi nauczyciel wspomagający, mówiąc w taki dziwny sposób, bo same się tym posługują i jest to dla nich naturalne i akceptują tę taką odmienność. Ale z tego co wiem, to nie są jedyne wasze metody poszerzania, motywowania, integrowania tego środowiska. Wiem, że również organizujecie konkursy i to konkursy ogólnopolskie, tak? Jak to wygląda? Tak, najpierw powiem dlaczego, a później opowiem, jak to wygląda. No właśnie. Dlaczego konkursy? Przede wszystkim wielokrotnie zdarzało nam się słyszeć od nauczycieli, którzy nauczyli się metody fonogestów, od pedagogów, że dopóki nie mają tej doskonałości, płynności mówienia z fonogestami, to czują się niekomfortowo na lekcji, że dzieci nie do końca korzystają, bo oni mówią zbyt wolno, koncentrują się na tym, jak mówią, a nie co mówią i zrozumieliśmy, że żeby
i nauczyciel czuł się przekonany do tego, że to wsparcie ma sens i że pomaga dzieciom, to trzeba zmotywować go do doskonalenia techniki mówienia z fonogestami. I powstała idea konkursów recytatorskich z fonogestami, które będą zachęcały do krasomówstwa, do tego, żeby mówić pięknie, płynnie, z interpretacją, żeby przestawać czuć taką blokadę wewnętrzną i barierę przed mówieniem z fonogestami, bo że wtedy będę mówić gorzej, brzydziej, mniej ekspresyjnie niż bez fonogestów. Dlatego nauczyciele mówią wiersze, recytują, żeby pokazać, jak można to robić pięknie, naturalnie, nie zaburzając toku lekcji. A z naszych doświadczeń okazuje się, że właśnie piękne mówienie z fonogestami daje korzyści nie tylko dzieciom z uszkodzonym słuchem, ale też innym dzieciom w klasie. I to jest bardzo ciekawe. Czyli metoda fonogestów, która powstała, aby wspomóc i rozwinąć typowe dzieci i środowiska osób niesłyszących, niedosłyszących i głuchych, działa również w innych środowiskach i podczas zdiagnozowanych innych dysfunkcji, tak? Tak to wygląda? Tak to odkrywamy, bo dzieje się to tak na gorąco na naszych oczach. Nauczyciele, którzy zdecydowali się wprowadzić fonogesty w klasie i mówić do dzieci z fonogestami, z myślą o tym jednym czy dwojgu dzieciach z uszkodzonym słuchem, zaczęli obserwować, że przynosi to wymierne korzyści również innym uczniom, szczególnie tym, u których obserwowano trudności w czytaniu i pisaniu, ponieważ fonogesty bazują na sylabie. Pokazujemy od razu układ dłoni dla spółgłoski, lokacje dla samogłoski, czyli mogę pokazywać całą sylabę, a nauka czytania jest sylabiczna, a więc są metody sylabowe nauki czytania, więc to się świetnie komponuje właśnie z takim wdrażaniem do płynnego czytania, do łączenia pojedynczych głosek w sylabę. I to jest jedna korzyść. Widzimy też poprawę koncentracji uwagi u dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi, ponieważ mają odbiór mowy polisensoryczny. Już nie tylko bazują na słuchu, ale też na wzroku, ale też na ruchu. A więc mamy tutaj trzy jakby bodźce: słuchowy, wzrokowy i kinestetyczny, który angażuje mózg do odbioru mowy. Kolejna grupa, u której zauważyliśmy korzyści, to dzieci z zaburzeniem słuchu fonematycznego, czyli słuch fizyczny jest prawidłowy, ale dzieci mają problem z różnicowaniem głosek podobnych i te trudności zdarzają się dosyć często. Nie odróżniają głoski p od b, na przykład półka, bułka, koza, kosa, a nagle z fonogestami widzą te różnice, więc nawet jeśli ten słuch jest niedoskonały, mowny, to wizualnie są w stanie kompensować sobie te trudności. No i w wielu innych obszarach okazuje się, że dzieci na przykład z niepłynnością mówienia, kiedy zaczynają mówić z fonogestami, obserwujemy większą płynność mówienia, ponieważ przestają się koncentrować na mowie, a ruchy dłoni upłynniają ich mowę. Więc tutaj cały czas jakby jesteśmy w toku nowych obserwacji, nowych spostrzeżeń i badań. I to są jakby takie nowe obszary dla nas do analizowania i opisywania i tworzenia metodyk pracy właśnie z kolejnymi grupami dzieci. Natomiast dla dzieci z uszkodzonym słuchem bez dwóch zdań jest to ogromna korzyść w tym, że rozumieją to, co dzieje się w klasie, to, co mówi nauczyciel. Dziecko z uszkodzonym słuchem, kiedy nauczyciel mówi z fonogestami, może na przykład brać udział w dyktandzie ze słuchu, ponieważ z fonogestami mówi się wedle zasad wymowy, a nie pisowni. To jest też bardzo ciekawa zasada, bo niektórzy mówią, ale przecież jest to utrudnienie, no bo to dziecko nagle widzi różnicę między pismem, a tym, co mówimy z fonogestami. A nasz argument jest
Taki, ale przecież każde słyszące dziecko właśnie uczy się zasad pisowni na zasadzie opozycji między tym, co słyszy. Przecież małe dziecko napisze babcia przez p. Tak. Dopiero nauczy się, że zasadą ortograficzną jest zapis przez by. A więc dzieci, ucząc się mowy z fonogestami, uczą się zasad wymowy, a dopiero w szkole uczą się tych różnic między wymową a pismem, a więc dyktando ma wtedy sens. Tak, czyli zastosowanie fonogestów cały czas jest poszerzane i przez Wasze badania, obserwacje możemy stwierdzić niesamowity wpływ na szerszy rozwój dziecka w szkole, w klasie, a nie tylko na wsparcie węższej grupy dzieci niesłyszących. Tak, i to myślę, że jest właśnie ważną informacją dla nauczycieli i pedagogów, bo jest motywujące, bo dzieci z uszkodzonym słuchem w klasie lub w szkole możemy spotkać jedno, dwoje, przez kilka lat może nikogo. I wtedy może ta motywacja do nauki metody fonogestów być niska. Natomiast mając świadomość, jak dużo korzyści mogą czerpać wszystkie dzieci w klasie, bo jeszcze jedną rzecz podkreślę, że osoba, która mówi z fonogestami, mówi wolniej, mówi wyraźniej i czasami jest to sposób takiej autokorekty własnego tempa mówienia, sposobu mówienia, co jest z korzyścią dla wszystkich słuchaczy. Jak Państwo mogli usłyszeć, metoda fonogestów ma dużo szersze zastosowanie niż tylko wsparcie osób niesłyszących i dzieci niesłyszących. Mogliśmy usłyszeć bardzo wiele ciekawych aspektów, a naszą rozmówczynią była pani dr Renata Kołodziejczyk, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziękujemy. Dziękuję.